Hej, temat na dziś to wysokości budynków. To jest również bardzo kontrowersyjna sprawa, bo wiele osób, nawet projektantów, nie rozumie, jak to w ogóle liczyć. To jest wręcz zatrważające. Też wypytałem ostatnio moich rodziców, jak to majster Klepka przy budowie ich domu wyliczał. Oczywiście wyliczył to po swojemu, też nie znając do końca przepisów. Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że zanim zaczniecie budować, zanim kupicie projekt, tak jak ciągle Wam mówię, przejdźcie się do urzędu, sprawdźcie, jakie przepisy dotyczą Waszego gruntu, bo być może Wasze na przykład działki ROT mają swoje wewnętrzne przepisy. Wasza działka budowlana ma jakiś niecodzienny miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni. Znaczy jest ta gmina, w której jest ta działka, ma niecodzienny. Więc to jest zawsze pierwszy krok. I potem, bazując na tym, wybierajcie sobie projekty. No dobra, ale jeśli chodzi o wysokości, to właściwie mamy dwie, których się trzeba trzymać. Po pierwsze, jeśli dom ma dach dwuspadowy, to wysokość takiego domu może być maksymalnie 5 metrów. Po drugie, jeśli dom ma dach płaski, to jego wysokość ma mieć maksymalnie 4 metry. No i problem polega na tym, jak to liczyć. Otóż, jeśli mamy gotowy dom, to wymiar tych 5 czy też 4 metrów jest, jeśli mówimy o samej górze, jest od najwyższego punktu. A to znaczy, że bierzemy najwyższy punkt dachu, czyli pewnie to będzie kalenica, razem z obróbką, czy to będzie jakiś gąsior. I od tego punktu mierzymy wysokość nie do drzwi, nie do fundamentu, tylko do poziomu gruntu pod najniżej położonym wejściem. Postaram się znaleźć jakiś dom, żeby Wam dokładnie pokazać, o czym ja do Was mówię. W każdym razie jest to najczęściej popełniany błąd, bo często firmy wykonujące czy projektujące liczą wysokość od góry dachu, na przykład firmy robiące domy szkieletowe liczą sobie wysokość domu od podwaliny przepraszam, od podwaliny aż do samego szczytu konstrukcji. No a jest to błąd, bo fundament przecież też wystaje. Zwróćcie sobie uwagę na to, na przykład przeglądając oferty domków na mojej stronie firmowej. Tam zawsze jest odjęte przy wejściu co najmniej 15 cm na fundament punktowy, bo na takich, jakie dla Was projektuję, według mnie są najbardziej rozsądne przy domach szkieletowych, takich małych. I też jest odjęte kilka centymetrów nad poszyciem dachu, poszyciem z OSB i z papy, po to właśnie, żeby można było bez problemu dodać sobie tam na przykład blachodachówkę, gąd, dachówkę, co chcecie, żeby było na to miejsce i żeby sumarycznie na sam koniec było to 5 metrów. Jeśli chodzi o dach płaski, no to spód wymiaru bierzecie dokładnie taki sam. Kurde, nie mogę znaleźć żadnego domku takiego. Spód wymiaru bierzecie dokładnie taki sam, ale góra to jest już ten najwyżej położony punkt. Czyli jak dach jest taki, no to bierzecie sobie ten szczytowy razem już z obróbką. Nie no, muszę tu znaleźć jakiś domek. Przełączę sobie kamerkę i zaraz Wam pokażę na przykładzie. Dobra, popastujemy się nad tym. Na przykład to jest główne wejście do domu. To jest grunt pod najniższym wejściem do domu. Znaczy zakładam, że to jest najniższe. Więc wysokość tego budynku mierzy się od poziomu gruntu tutaj aż do góry tej obróbki blacharskiej.
to ma być 5 metrów. Sprawdźmy sobie jeszcze jakieś inne. Piękna polska jesień, tyle tu liści jest. Aż to dawno nie byłem. W tym domku. To jest główne wejście. To jest poziom gruntu. Odtąd do góry obróbki tej blachodachówki ma być 5 metrów. Może jeszcze coś z płaskim dachem by się udało znaleźć. No, tu jest jakaś buda, ale wysokość takiego budynku będzie mierzona, no nie wiem, gdzie tu jest w ogóle wejście, więc to już rozumiecie, ale do tego oto kanta blachodachówki. Mam nadzieję, że to nie jest to termit. Nie, dobra, blachodachówka. No więc tak się liczy te wymiary. No, tak wygląda zagadnienie wysokości budynków. Proszę Was, zwracajcie na to uwagę. Mimo że wiele firm i ludzi bagatelizuje ten problem, to jednak warto jest to uwzględnić, patrząc na to przyszłościowo, żeby nie mieć jakichś komplikacji przy ewentualnym donosie, bo też są tacy ludzie, czy ewentualnej kontroli, czy tak jak Wam wspominałem w pierwszym odcinku, przy działkach rekreacyjnych, durny pies, przy działkach rekreacyjnych, jeśli byłoby na przykład ewentualne wykupienie gruntu, Wy mielibyście mieć wypłacony ekwiwalent. Dobra, zapraszam Was na następny odcinek. Pamiętaj, żeby subskrybować. W następnym odcinku pomówimy sobie o rodzajach dachów i jakie sobie najlepiej dobrać, żeby mieć jak najwięcej przestrzeni w środku. Widzimy się za tydzień. Cześć!